Dzisiaj testowaliśmy deskę marki ITC, model Radix Express. Na desce ITC miałem naklejone dzisiaj Donic Bluefire M3 zarówno czerwoną, jak i czarną. Słuchajcie kochani, deska ITC jest produktem, który został wyprodukowany przez gościa, który odszedł z firmy Butterfly, rozpoczął własną produkcję w Korei, wykonał tę deskę w najnowszej technologii Redflex Carbon, to jest włókno sztuczne, wszystko jest pokryte z wierzchu drewnem hinoki. Więc po wzięciu deski już całej jakby kompozycji sklejonej z tymi okładzinami Donic, pierwsze odczucie moje to było takie, że deska jest bardzo fajnie wyważona, nie ma przychylenia ani na głowę rakiety, ani na rękę rakiety. Darek przed klejeniem zważył tę deskę, akurat nasza wersja waży 85 gram. Producent deski określa jej prędkość jako off. Ja bym gdzieś to podzielił pomiędzy off a al+, bardziej z przewagą na off. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że okładziny Donica M3 są akurat miękkie, czy tym, że mieliśmy plastikowe piłki. Dla mnie jest to średnia prędkość. W tym momencie gram deską Butterfly Inner Force ALC. W porównaniu do mojej deski, którą gram obecnie, deska ITC wydaje mi się być sztywna na takim samym poziomie. Nie wydaje żadnych wibracji, nie przynosi tych uderzeń na nadgarstek ani na dłoń. Deska, uderzenia tą deską można wykonywać dosyć obszerne, ponieważ jej sweet spot mieści się gdzieś w takich tutaj granicach. Gdzieś naprawdę muszę uderzyć rantem rakiety, żeby ta piła zwolniła, a cała kumulacja uderzenia na desce rozprowadza się równomiernie. W porównaniu do mojej deski jest to bardzo porównywalne. Co dziwne, ja bardzo lubię deski z wibracją, które przenoszą jakąś cząstkę uderzenia na nadgarstek i na dłoń, a ta deska akurat tego nie posiada, ale jeżeli chodzi o czucie tej deski i kontrolę nad tą deską, tutaj akurat było moje bardzo miłe zaskoczenie, że jest bardzo miłe i fajne czucie. Deska jest super wyważona, co za tym idzie, uchwyt jest, ja bym powiedział, że jak dla mojej dłoni idealnie skrojony. Przede wszystkim jego grubość w przekroju. Ten uchwyt nie jest zbyt chudy, więc końcówki palców jakby nie zahaczają mi o resztę dłoni. Pasuje bardzo dobrze do ręki, jest fajnie zrobiona stopka pod kciuk, bardzo wygodny uchwyt. Dzisiaj graliśmy miękkimi okładzinami, graliśmy Donic Bluefire. Ja bym spróbował
nieco twardszej wersji okładziny. Ja przynajmniej taką preferuję. Troszeczkę, żeby ugrać tutaj więcej prędkości, bo nałożyliśmy dzisiaj większy nacisk z Darkiem na kontrolę tej deski. Faktycznie kontrola jest bardzo fajna, ale gdzieś tam zawiodła mnie ta deska w drugiej strefie, albo nawet przy silniejszym uderzeniu, takim niespodziewanym, gdzie chciałem zagrać szybko kontrę, no zawiodła, więc brakuje troszkę tej prędkości. Ja bym sugerował tutaj zwiększyć twardość podkładu okładzin. Jeżeli chodzi o porównanie do mojej deski tej aktualnej, którą gram, bardzo różni się dźwięk odbicia rakiety i to nie jest spowodowane na pewno okładziną, ponieważ tutaj to na pewno nie ma nic do rzeczy. Ten dźwięk jest bardziej taki przytłumiony. To nie jest wysoki dźwięk. Będzie to słychać na nagraniu. No, bardzo fajnie zagrywa się piłki blisko siatki. Jest tutaj naprawdę spora kontrola. Bardzo fajnie wykonywało mi się topspin z nad stołu, szybkie uderzenia topspinowe, a nawet takie bardzo proste, płaskie zbicia. No to w zasadzie druga strona, zawodnik się nawet nie zdążył zorientować, że ta piłka zostanie tak mocno uderzona i w takim miejscu. Jeżeli chodzi o elementy gorsze dla tej deski, to myślę, że topspin z trzeciej strefy, może to nie jest tak, że gorsze, ale po prostu jest troszkę słabszy ten topspin. Z kolei ma fajną kontrolę, bo mogliśmy grać naprawdę w poprzek stołu i troszeczkę gorzej wychodził mi serwis tą deską. I tu nie chodzi o wybieranie miejsca akurat, tylko o nadawanie odpowiedniej rotacji piłeczce. Nie mogłem jakoś tutaj akurat dograć tego serwisu. Może to jest też spowodowane tym, że ta deska jest zupełnie inaczej wyważona niż moja, ponieważ moja ma, tak jak mówiłem, ciężar przeważający na głowę, a kiedy taka sytuacja występuje, to ruch nadgarstka jest troszkę silniejszy, ponieważ ten ciężar jakby powoduje mocniejszy ruch dłoni. Tak jak przyglądam się tej desce teraz z bliska, już nie tyle co nią grałem, ale tak jak teraz na nią patrzę, to deska jest naprawdę wykonana bardzo dobrze. Słuchajcie, uchwyt dechy bardzo fajnie gra z dłonią, ponieważ nie odczułem jakiegoś takiego efektu, że muszę co chwilę sięgać po ręcznika. Mamy akurat na sali wyłączoną klimatyzację, a mi to często doskwiera, że dłoń pokrywa mi się potem. Tutaj ta rączka jakoś to niweluje. No, bardzo fajnie się prezentuje włókno hinoki, przepraszam, warstwa hinoki na tutaj widocznych skrzydełkach. I taka dla mnie mała drobnostka, ale przy ułożeniu dłoni do backendu bardzo często odczuwam gdzieś tutaj ucisk od rakiety. Akurat ta rakieta ma troszeczkę stępione te krawędzie. Te krawędzie nie są takie ostre i to jest bardzo wygodne podczas gry. Wykonanie dechy naprawdę super.
Myślę, że można się zgodzić z tym, co twierdzi producent, czyli stabilność deski, stabilność uderzenia. To, że ona nie przenosi tych wibracji, jest naprawdę ten uchwyt taki dosyć, powiedziałbym, twardy. No to faktycznie to uderzenie jest pewne. Jeśli mamy porównywać tę deskę do desek Butterfly'a, to chciałbym bardzo podbijać jeszcze jakąś inną deską ITC i wtedy mógłbym stwierdzić, czy to jest w ogóle dobry zamiennik, bo deskami Butterfly'a grałem przez całe życie. Tą deską gram pierwszy raz. Nie powiem na ten moment, czy to jest dobry zamiennik, czy nie. Musiałbym to jeszcze przetestować gdzieś na grze, na meczu, musiałbym przetestować to innymi okładzinami. Na pewno ta deska zachęca do tego, żeby to zrobić. To nie jest taka deska, którą od razu położę w kąt i stwierdzę, że jednak nie, nigdy nie będę chciał do tego powrócić. Ta deska akurat stwarza takie możliwości, że zawodnik jest ciekawy, jak będzie się to komponowało z innym sprzętem i z różnymi rodzajami gracza, bo nie grałem na przykład przeciwko defenserowi, tylko przeciwko ofensywnej grze. Ale myślę, że to jest taki dobry zaczątek, żeby móc to porównywać do desek Butterfly'a. Kochani, bardzo dziękujemy, że śledzicie kanał ALT z Trójmiasto. Bardzo dziękujemy z Darkiem i wraz z kolegami, którzy testują ze mną sprzęt, za komentarze, za prośby, za pytania, no i za lajki, za duże wsparcie. Subskrybujcie dalej kanał ALT z Trójmiasto. Będziemy kręcić dla Was dalej.